Czy praca w UK rozczarowuje Polaków? Bo ja znam akurat wielu naszych rodaków mieszkających tu na Wyspach od kilkunastu lat. Prawda jest taka, że oni w zdecydowanej większości pracują ciężko, a niejednokrotnie nawet o wiele ciężej niż Brytyjczycy, ale mimo to oni wciąż tkwią w tej samej pracy, na tym samym stanowisku, za te same pieniądze i nie mają żadnych szans na awans. Wtedy też pojawia się zdanie, które słyszę bardzo często. Że UK się nie opłaca. Ale z mojego doświadczenia problem nie rozbija się tak naprawdę o kasę. Najczęściej chodzi o te trzy rzeczy, które wielu rodaków odkrywa dopiero po latach mieszkania i pracy tutaj. A jakie to trzy rzeczy? Dowiesz się w tym filmie. Rozmawiałem niedawno z jednym ze swoich znajomych, Polakiem, który mieszka na Wyspach od kilkunastu lat, i on mi powiedział coś bardzo ciekawego. On mówi: wiesz, co jest najdziwniejsze? Że ja naprawdę pracuję ciężko, nigdy się nie spóźniam, zawsze jestem w robocie na czas, swoje obowiązki wykonuję najlepiej jak potrafię, a mimo to mam wrażenie, że ciągle stoję w miejscu. I to nie jest odosobniona historia. Prawdę mówiąc, ja przez wiele lat nasłuchałem się sporo takich i podobnych historii. Prawdą jest, że wielu z naszych rodaków przyjechało na wyspy z jasną i konkretną strategią, a mianowicie pracuj ciężko, a reszta sama się jakoś ułoży. I faktycznie przez jakiś czas ta strategia działała, ale z biegiem lat coraz więcej osób zaczęło zauważać pewną ciekawą rzecz. Otóż taką, że ciężka praca niekoniecznie oznacza rozwój, a w wielu przypadkach ciężka praca to po prostu tylko ciężka praca. Problem polega na tym, że wielu z nas tak naprawdę nie zrozumiało do końca, jak działa ten kraj, a jedna z tych rzeczy jest aż tak banalna, że wielu ludzi w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy i zaczyna orientować się dopiero po kilku latach pracy, a wtedy bardzo często już jest na to za późno. Pierwsza rzecz to taka oczywista oczywistość, czyli język. Zapewne znasz powiedzenie, że jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. I faktycznie wielu Polaków, których znam lub też tacy, z którymi mam do czynienia, mówią, że znają angielski, ale jeśli dokładnie dopytać, to okazuje się, że oni tylko potrafią się dogadać, czyli bez problemu zamówią sobie piwo w pubie, nie wiem, spytają o drogę na ulicy, czy też pogadają sobie luźno z sąsiadem. Ale to jest jeden poziom. Ale kolejny poziom to jest na przykład small talk z kumplami z pracy podczas przerwy na lunch, rozmowa z szefem, spotkanie zespołu, czy też rozmowa kwalifikacyjna o wyższe stanowisko. Wtedy okazuje się, że nie wystarczy tylko się dogadywać, ale trzeba naprawdę bardzo dobrze znać język. A zatem jeśli twoja znajomość angielskiego jest na poziomie pod tytułem dogadam się jakoś, to nic dziwnego, że w twojej pracy długofalowo czeka cię raczej stagnacja niż awans. Bo ty możesz naprawdę pracować dobrze, być sumienny i znać swoją branżę na wylot, ale z punktu widzenia firmy lepsze stanowisko zawsze dostanie ktoś, kto nie tylko potrafi się dogadać, ale ktoś, kto potrafi jasno komunikować się w języku. Taka jest prawda. A skoro już mowa o języku, warto wspomnieć jeszcze jedną kwestię, która jest nie tyle językowa, co bardziej mentalna. W jednym ze swoich poprzednich filmów mówiłem, że Brytyjczycy są mistrzami ukrytej agendy. Do tego dodam również, że Brytyjczycy poza ukrytą agendą są również mistrzami treści przekazywanych między wierszami. Tutaj trzeba naprawdę uważać, bo gdzie jak gdzie, ale ja w pracy miałem z tym do czynienia praktycznie codziennie. Przykładowo, jeśli twój szef powie I suggest that you do something, to nie oznacza, że szef ci coś sugeruje. Na zasadzie, że a mam taki pomysł i może ty to zrobisz. I suggest w ustach twojego szefa znaczy ni mniej, ni więcej, tylko zrób to. Koniec dyskusji. Nie ma gadania. To jest rozkaz. Nie wiem, jak to jeszcze mam jaśniej wyrazić, ale to jest tylko jeden z wielu przykładów tych takich nitty-gritty, jak to mówią po brytyjsku, czyli właśnie malutkich subtelności, które ostatecznie robią wielką różnicę. A jeśli ty, drogi widzu, chciałbyś poznać więcej takich malutkich subtelności językowych, które w ostateczności robią wielką różnicę, daj mi znać w komentarzach, a ja być może nagram na ten temat osobny odcinek. A skoro już mowa o brytyjskim nitty-gritty, to warto wspomnieć o jednej rzeczy, która w tym kraju ma bardzo duże znaczenie. Bo możesz wykonywać swoją pracę bardzo dobrze, mało tego, ty możesz być mistrzem świata w swoich obowiązkach i znać swoją branżę na wylot, ale jeśli twoje CV jest napisane w starym polskim stylu, czyli minimum 3 strony i cała masa przymiotów, jaki to ty jesteś dobry, punktualny, skuteczny i pracowity, to nie dziw się, że w tym kraju żaden rekruter nie będzie chciał tego czytać. Sztuczna inteligencja od razu
coś takiego wywali do przysłowiowej czarnej dziury, a ty koniec końców zamiast pracy w UK będziesz miał frustrację w UK. Dlatego też od jakiegoś czasu pomagam Polakom przygotować ich CV oraz listy motywacyjne w brytyjskim stylu. Zatem jeśli uważasz, że mogę Tobie w tym pomóc, skontaktuj się ze mną. Zostawiam Ci linka w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A jeśli podobają Ci się moje treści na kanale, nie zapomnij też dać łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Druga rzecz, o której chcę dziś powiedzieć, to zrozumienie zasad gry. Częściowo łączy się z tym punkt pierwszy, czyli bardzo dobra znajomość języka, łącznie ze wszelkimi brytyjskimi nitty-gritty oraz umiejętnym czytaniem treści między wierszami, ale tutaj wchodzimy już na wyższy poziom. W Polsce przez wiele lat panowało takie przekonanie, że w pracy wystarczy dobrze wykonywać swoje obowiązki, a z czasem przychodzi doświadczenie i koniec końców ten upragniony awans na pewno stanie się faktem. Do tego pewnie jeszcze ktoś by dodał słynne polskie powiedzenie, że pokorne cielę dwie matki zsie i być może kiedyś coś takiego działało w Polsce, a dokładniej być może coś takiego działało w PRL-u, ale na Wyspach to już zupełnie inna bajka. Na Wyspach bardzo często dochodzi do sytuacji, która wielu osobom wydaje się niewiarygodna, a wprost niesprawiedliwa. Chodzi o to, że wyższe i lepsze stanowisko dostaje osoba, która ma mniejsze doświadczenie od ciebie. Faktycznie brzmi to jak jakieś takie niehalo, ale jeśli spojrzeć na to wszystko z chłodnego wyspiarskiego punktu widzenia, to okazuje się, że ta osoba dostała pracę nie dlatego, że jest lepszym pracownikiem, tylko dlatego, że potrafi się lepiej zaprezentować od ciebie. Czyli innymi słowy, w tym kraju nie wystarczy tylko dobrze pracować. W tym kraju trzeba również albo i przede wszystkim umieć dobrze się zaprezentować i trzeba umieć w odpowiedni sposób mówić o swoich kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu i osiągnięciach. Trzecia rzecz wydaje się niewiarygodna, ale jednak jest prawdziwa, bo my Polacy lubimy się trzymać tego jednego utartego schematu, tego, o którym już mówiłem wcześniej, czyli pracuj ciężko, a na pewno reszta się ułoży. I żeby sprawa była jasna, akurat ta cecha jest sama w sobie dobra, bo to właśnie dzięki dobrej i ciężkiej pracy my Polacy jako naród wyrobiliśmy sobie bardzo dobrą markę na Wyspach. Jeśli spytać by przeciętnego Brytyjczyka, z czym kojarzy mu się słowo Polak, zapewne w pierwszych słowach by powiedział good worker, ale jest bardziej prawdopodobne, żeby powiedział mimo wszystko hard worker. I faktycznie, my Polacy ciężko pracujemy, ale w tym kraju, aby się rozwijać, potrzebne jest zupełnie coś innego, a konkretnie nie tylko ciężka praca, ale przede wszystkim praca mądra. Bo my Polacy, a przynajmniej ci z emigracji 2004, my lubimy trzymać się jednego pracodawcy, myśląc, że ciągłość to jest główna recepta na sukces. Podczas gdy Brytyjczycy mają do pracy zupełnie inne podejście. Dla nich umowa o pracę to tylko umowa o pracę, nie akt małżeństwa, ani tym bardziej pakt z diabłem. I dlatego Brytyjczycy dużo częściej negocjują swoją pensję, aplikują o wyższe stanowiska, a nawet niekiedy zmieniają pracę, czyli krótko mówiąc, ich podejście jest dużo bardziej strategiczne niż nasze. Brytyjczycy nie stoją w miejscu, tylko oni mają non-stop oczy szeroko otwarte. Jeśli pojawia się możliwość podnieść swoje kwalifikacje, nie ma znaczenia czy we własnej firmie, czy też poza, to oni to robią, bo później z tym nowym zestawem kwalifikacji oni stają się lepsi, ich CV staje się bogatsze, a oni tym bardziej z większą asertywnością będą o tym mówić. W zdecydowanej większości przypadków to właśnie Brytyjczycy rozwijają się zawodowo szybciej. I nie dlatego, że oni pracują więcej, tylko dlatego, że oni mają zupełnie inne podejście do pracy. Reasumując, my Polacy możemy pracować dużo i ciężko, a Brytyjczycy pracują mądrze i strategicznie. Jeśli mieszkasz w UK i masz poczucie stagnacji, warto jest zadać sobie te 3 podstawowe pytania. Po pierwsze, czy Twoja znajomość angielskiego pozwala Ci swobodnie funkcjonować w Twoim miejscu pracy, czy tylko jakoś tam się dogadywać? Po drugie, czy na pewno dobrze rozumiesz, jak działa brytyjski rynek pracy? I po trzecie, czy przez ostatnich parę lat robiłeś dokładnie to samo, mając nadzieję, że cała reszta wokół Ciebie zmieni się sama? Bo moim skromnym zdaniem stagnacja nie bierze się bynajmniej z braku możliwości,
tylko z tego, że wielu nas przez wiele lat działało według schematów, które w tym kraju po prostu nie działają. I być może właśnie dlatego dzieje się coś, co w innym kraju lub też w innych warunkach byłoby zupełnie nie do pomyślenia. A ty jak uważasz, drogi widzu? Czy twoim zdaniem problem leży w brytyjskim systemie, czy może problem leży w tym, że wielu z nas tak naprawdę nigdy do końca nie zrozumiało, jak ten system działa? Daj znać w komentarzu. Chętnie przeczytam i odpowiem. Jeśli mimo nowych i ostrzejszych zasad nadal interesuje Cię praca w UK, zachęcam Cię do pobrania mojego darmowego informatora pod tytułem Praca w UK 2026. Link do niego znajdziesz w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Tam znajdziesz również link do kontaktu ze mną, jeśli potrzebujesz pomocy ze swoim CV i listem motywacyjnym. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jakie błędy na Wyspach popełniają Polacy, nagrałem na ten temat osobny film, a linka do niego znajdziesz w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. Tradycyjnie, jeśli uważasz ten film za fajnie ciekawy i wartościowy, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. A tak w ogóle wielkie dzięki za oglądanie do końca, pozdrawiam serdecznie i do zabaw wkrótce. Cheers!